Sok z brzozy od wieków odgrywa istotną rolę w wielu kulturach północnej i wschodniej Europy oraz Azji. Tradycja jego pozyskiwania i spożywania sięga czasów starożytnych, choć dokładne daty rozpoczęcia tych praktyk nie są precyzyjnie udokumentowane. Kultury słowiańskie i nordyckie. Wśród ludów bałtyckich, słowiańskich i fińskich brzoza była uważana za święte drzewo. Jej sok był ceniony zarówno jako napój, jak i środek leczniczy. W Rosji, na Białorusi, w Polsce i na Ukrainie sok z brzozy był tradycyjnie spożywany wczesną wiosną jako naturalne źródło witamin po długiej zimie. W Czechach i na Ukrainie miesiąc marzec nazywano odpowiednio brzezen i berezen, co odnosi się do brzóz, podkreślając znaczenie tego drzewa w kulturze tych narodów. Skandynawia i kraje bałtyckie. W krajach skandynawskich, takich jak Szwecja i Finlandia, sok z brzozy był tradycyjnie spożywany jako środek przeciwko szkorbutowi i innym dolegliwościom wynikającym z niedoboru witamin. W Estonii i na Łotwie sok z brzozy był używany zarówno do celów spożywczych, jak i kosmetycznych, np. do mycia włosów w celu ich wzmocnienia. Azja. W północnych Chinach oraz w północnej Japonii, na Hokkaido i w prefekturze Aomori, sok z brzozy był również tradycyjnie spożywany. Chociaż szczegółowe informacje na temat początków tych praktyk są ograniczone, wiadomo, że sok z brzozy był ceniony za swoje właściwości odżywcze i lecznicze. Dania. W Danii tradycja pozyskiwania soku z brzozy sięga co najmniej XVII wieku. Botanik Simon Pauli wspominał o tym w 1648 roku, wskazując na długą historię tej praktyki w regionie. Chociaż dokładne daty rozpoczęcia pozyskiwania soku z brzozy nie są znane, liczne źródła wskazują na jego wielowiekowe znaczenie w różnych kulturach Europy i Azji. Sezon poboru soków już trwa, ja tylko chciałem przedstawić kilka zasadniczych, znaczących warunków, aby ten pobór był bezpieczny dla drewna i rzeczywiście soku było dużo. Po pierwsze wybieramy odpowiednie drzewo, średnica pnia minimum 20 cm. Lokalizacja z daleka od dróg i zakładów przemysłowych, aby uniknąć zanieczyszczeń. Średnica otworu nawiercany maksimum 2 cm wiertłem na głębokość od 2 do 5 cm. Kąt wiercenia około 30 stopni w górę, aby ułatwić spływ soku. Wysokość, na której nawiercamy otwór, od 50 do 100 cm nad ziemią. Liczba otworów w zależności od średnicy, czyli jeżeli będzie pień miał 30 cm, możemy wwiercić 2 otwory. Rodzaj rurki, którą wciskamy, może być to rurka plastikowa lub silikonowa, jakiś wężyk silikonowy lub rurka miedziana. Rurka powinna być ściśle dopasowana do otworu, tak aby zapobiec wyciekom i infekcjom. Długość rurki taka, aby umożliwiała swobodny przepływ soku do pojemnika. Okres zbioru uzależniony od temperatury otoczenia. Zwykle jest to koniec marca lub kwiecień. Najlepiej pozyskiwać, kiedy liście są w zalążkach lub delikatnie się rozwijają. Dzienna ilość zbioru z jednej brzozy waha się od 3 do 5 litrów. Czas trwania zbioru zbieramy do momentu, gdy sok staje się żółtawy, a pąki liściowe zaczynają się mocno rozwijać. Na koniec usuwamy rurkę, delikatnie zatykamy otwór z użyciem suchej gałązki lub najlepiej gliny. Nie zaleca się stosowania maści ogrodniczych zawierających chemikalia. Przestrzeganie powyższych zasad zapewni bezpieczne i efektywne pozyskiwanie soku z brzozy, minimalizując ryzyko uszkodzenia. Pozdrawiam.